W jednym z moich ostatnich filmików pokazałem, jak włamać się do samochodu, w którym po roku stania pod chmurką padł akumulator, popsuł się zamek i rozkodował kluczyk, a także jak go uruchomić. Nie spodziewałem się, a pewnie powinienem, że będzie zablokowany hamulec ręczny i autem nie odjadę. Zacząłem od popularnej metody naprawczej na młota, bo przecież bez młota to nie jest robota. Hamulec puścił, jednak podczas jazdy próbnej zorientowałem się, że nie całkowicie i przekonałem się o tym, kiedy poparzyłem sobie paluchy rozgrzaną felgę. W tym filmiku pokażę Wam, jak w prosty i szybki sposób można naprawić usterkę, zaoszczędzając kilka stówek u mechanika bez konieczności wymiany jakichkolwiek części. Po ściągnięciu koła, jak to w starym szrocie, wysypuje nam się ruda przyjaciółka korygująca części, ale nie na nią będziemy patrzeć, tylko na sprężynę zacisku, a konkretnie na ten wystający element pod nią, który powinien po zwolnieniu ręcznego przylegać tutaj, a jak widać nie przylega, a powstała przerwa wskazuje na ciągle zaciągnięty ręczny. Zaciągam jeszcze ręczny, żeby zobaczyć, czy hamulec w ogóle reaguje. Dystans się zwiększył, a po opuszczeniu ręcznego nie wraca do punktu wyjścia. Pytamy za coś twardszego niż nasz palec i zwalniamy naciągniętą linką hamulca. A tak to powinno wyglądać w działającym ręcznym. Końcówkę linki hamulca opiemy czymś, co ma większy ścisk niż nasze zęby i wyciągamy z uchwytu. Sprawdzamy, czy linka luźno chodzi w pancerzu. Jeżeli się blokuje, to współczuję, macie linkę do wymiany. Jeżeli chodzi prawidłowo jak tutaj, to łapcie za szmatę, szczotkę drucianą czy inne wynalazki do czyszczenia stosowane przez babcię i dziadka, a po wyczyszczeniu potraktujcie sprężonym powietrzem albo chociaż wydmuchajcie, żeby pozbyć się zeskrobanej rudej przyjaciółki z innymi towarzyszącymi jej syfami. Potem zlać konkretnie jak panny w lany poniedziałek tym czy innym wódekiem cały mechanizm. Potem troszkę tak. Jak się rozrusza, to można i tak. Potem mały test na sucho. A na koniec po założeniu linki znowu zlewamy dla lepszego poślizgu i lecimy ostro na ręcznym. Nie żałujcie wódeków i poświęćcie trochę czasu na ich wniknięcie. Muszą one dokładnie spenetrować mechanizm. W tym przypadku nie posmarujesz, nie pojedziesz. Na koniec wciągnąć gumaka na rumaka i można ruszać w jazdę testową. Jak widzicie, koło się kręci, więc myślę, że będzie się kulać. Jeżeli tego typu zabiegi Wam nie pomogły, to wtedy pozostaje Wam zestaw naprawczy i regeneracja tłoczka albo wymiana zacisku. Obserwujcie kanał, być może w przyszłości zrobię jedno i drugie. Jeżeli tego typu filmy się Wam podobają, dajcie znać w komentarzach i ocencie dając łapkę w górę albo w dół, żebym wiedział, czy realizować tego typu projekty. Oczywiście cieszę się z każdej subskrypcji, więc nie oszczędzajcie palców wskazujących i klikajcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.